tym odcinku zobaczycie, jak powstają kolektory słoneczne do ogrzewania wody w naszych domach, fabrykach czy budynkach użyteczności publicznej. Każdego dnia na dach przeciętnego domu dociera ogromna ilość darmowej energii ze słońca. Wystarczająca, by w krótkim czasie podgrzać wodę dla całej rodziny. Jednym z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów jej wykorzystania są kolektory słoneczne. Nie należy ich mylić z panelami fotowoltaicznymi. To rozwiązanie pozwala w prosty i ekonomiczny sposób wykorzystać energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej, a w wielu przypadkach wspomaga także ogrzewanie budynków. Aby przyjrzeć się ich produkcji, odwiedziliśmy firmę Hevalex. Firma Hevalex jest firmą rodzinną, opartą w całości na polskim kapitale, która od ponad 35 lat stale rozwija technologię pozyskiwania energii ze słońca. Urządzenia, które dostarczamy, są w całości projektowane oraz produkowane w zakładzie produkcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach. Zobaczmy zatem, jak przebiega cały proces. Najpierw zaglądamy do działu konstrukcyjnego. Tu projektowany jest kolektor i niektóre narzędzia do jego produkcji. Kolektor słoneczny składa się z obudowy, izolacji i absorbera. Główną rolę odgrywa ten ostatni, zbudowany z miedzianego orurowania i blachy aluminiowej, pokrytej warstwą absorpcyjną w technologii PVD. Kolektor słoneczny pozyskuje energię słoneczną. Ciepło przekazuje się z blachy do rur, a z rur do czynnika, który przepływa przez absorber i podgrzewa wodę w zbiorniku. A jak absorber jest wytwarzany? Najpierw rurki różnych średnic tnie się na odpowiednią długość, lutuje, a następnie spawa laserowo blachę z orurowaniem. Ważnym jego elementem są miedziane rury zbiorcze. Wybija się w nich otwory od środka, aby zapewnić dobre połączenia lutowania. Dodatkowo każda rura zbiorcza ma dwie złączki mosiężne z gwintami i jest dostosowana do uszczelniania za pomocą o-ringu. Powłoka urządzenia cechuje się bardzo wysokim współczynnikiem absorpcji. Między innymi dzięki temu kolektory pokryją nawet do 60% zapotrzebowania na ciepłą wodę w ciągu roku, a także niskim współczynnikiem emisji. Walcowanie absorbera sprawia, że jest zawsze lekko odgięty w stronę izolacji w kolektorze i nie naciska na szybę podczas rozszerzania się pod wpływem temperatury. Na linii produkcyjnej dwukrotnie kontroluje się szczelność absorbera po lutowaniu i stygnięciu oraz po spawaniu orurowania z blachą. W tym celu wypełnia się je powietrzem o ciśnieniu od 6 do 10 barów i obserwuje wskazanie sensora. Czas na obudowę. Składa się ona z ramy aluminiowej i blachy tworzącej dno. Tu widzimy, jak w jednej maszynie wykonuje się wszystkie czynności obróbcze: cięcie, frezowanie i wybijanie. Obrobione profile trafiają na stanowisko, gdzie zaginane są w prostokąt, a rolki odpowiednio formują blachę, która wjeżdża do ramy. Całość jest zamykana za pomocą nitów, kleju i innych dodatkowych elementów. Wszystkie maszyny do montażu zaprojektowane zostały w dziale projektowym Hevalexu. Do obudowy trafia teraz wełna skalna, czyli izolacja. Na zewnątrz kładzie się szklany welon, który pełni funkcję estetyczną i zabezpiecza absorber przed drobinkami wełny. Do tak przygotowanej obudowy wkłada się absorber i montuje uszczelki. Na koniec ściąga się folię z blachy absorbera i na warstwie kleju uszczelniającego osadza się hartowaną, wytrzymującą uderzenie kul gradowych o średnicy 45 mm szybę. Następnie nakłada się obramowanie oraz zabezpieczenia. Wszystko to pakuje się w kartony z piktogramami informującymi, jak postępować z kolektorem.
Zdolności produkcyjne firmy Hevalex to nawet 400 kolektorów słonecznych dziennie. Ekologicznych urządzeń, które dostarczają ciepło bezpiecznie i niemal za darmo. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak postawić dom w 8 godzin.